Witam szanownych widzów. Jakiś czas temu przedstawiałem na tym kanale TIGA 300D przeznaczonego do mikrospawania. Teraz chciałbym zaprezentować kolejne urządzenie, a w zasadzie cały zestaw służący do mikrospawania. A co to takiego to mikrospawanie, zwane również spawaniem na zimno? Jest to metoda spawania umożliwiająca bardzo precyzyjne łączenie cienkich elementów o grubości już od 0,4 mm, szczepianie i spawanie. Polega na dostarczeniu do materiału precyzyjnych, skupionych impulsów prądowych o dużym natężeniu w bardzo krótkim czasie, który jest regulowany w milisekundach. Energia dostarczana do materiału jest minimalna i nie powoduje odkształceń ani przegrzania materiału, stąd właśnie określenie spawanie na zimno. Spojina, jaką uzyskujemy, nie przekracza grubości łączonych elementów. I tutaj od razu uczulam. Na rynku pojawiają się urządzenia TIG z tak zwaną funkcją Cold Weld. Nie jest to mikrospawanie. Wykonanie spawu na cienkiej blasze takim urządzeniem jest niemożliwe bądź mocno utrudnione. W skład naszego zestawu wchodzi przystawka do mikrospawania, źródło prądu, czyli specjalny TIG THF 270 mikrospawanie, osiągający aż 270 A, automatyczna przyłbica spawalnicza z filtrem TrueColor z dodanym trybem mikrospawanie, pedał nożny sterowania i oczywiście pełne okablowanie. Przyłbicę, jak również spawarkę TIG można zastosować do innych aplikacji i wykorzystać oddzielnie, jako samodzielne urządzenia spawalnicze. Pokażę teraz, jak połączyć i przygotować ten zestaw do mikrospawania. Przystawka MikroTIG ma z tyłu kilka gniazd. Do podłączenia kabla zasilającego 230 V, nad nim jest wyłącznik główny. Do synchronizacji przyłbicy z przystawką. Przyłbica musi precyzyjnie zaciemniać się w momencie powstania łuku. Wtyk na drugim końcu kabla wpinamy w gniazdo przyłbicy spawalniczej. Przełącznik przestawiamy w pozycję bliższą do gniazda. Gniazdo do podłączenia pedału nożnego. Przy mikrospawaniu uchwyt TIG musi być bardzo precyzyjnie prowadzony, tuż nad spawanym elementem. Odległość elektrody TIG nie powinna być większa niż 1 mm od materiału. Dlatego przy mikrospawaniu nie naciska się przycisku na uchwycie TIG, tylko nogą pedał nożny. Gniazdo do połączenia ze spawarką. Drugi koniec wpinamy w gniazdo znajdujące się z tyłu spawarki, obok krótca wylotowego gazu osłonowego. Z przodu wpinamy uchwyt TIG i kabel z zaciskiem masowym. Masa na plus, prądowy uchwytu na minus. Gaz osłonowy. I zostaje nam wtyk sterowania. Ponieważ prąd spawania włączamy naciskając pedał, to nie ma potrzeby wpinać tego wtyku, choć nie jest to zakazane. Po prostu spawając cienką blaszkę można przypadkiem nacisnąć przycisk na uchwycie i przepalić blachę. Niewpięcie tego wtyku zabezpiecza nas przed taką sytuacją. Co ustawiamy na panelu spawarki? Przełącznik metody spawania na TIG, bo można tą spawarką spawać metodą MMA. Przełącznik gaz. Mamy dwa tryby, standard i ciągły. Tryb standard należy ustawić, gdy spawarkę wykorzystuje się do zwykłego spawania metodą TIG. Gdy mikrospawamy, przełącznik powinien być w położeniu ciągły. Elektrozawór jest wówczas otwarty i gaz ma możliwość wypływu cały czas, bez względu na to, czy łuk się jarzy, czy nie. Pokrętło wartości prądu spawania. Przy mikrospawaniu wartość prądu dobiera się na podstawie przeprowadzonej próby, kierując się zasadą, że należy ustawiać możliwie wysoki prąd, a krótki czas. Pokrętło opadania prądu skręcamy na 0. Ustawienie pokrętła gaz po przy wypływie gazu ustawionym na ciągły nie ma w zasadzie znaczenia. Zobaczmy teraz na panel sterowania przystawki. W tym polu mamy przyciski wyboru. Spawanie punktowe.
Jedno naciśnięcie to jeden impuls lub jeden trwający sekundę cykl. Przycisk dwutakt-czterotakt musi być wówczas w położeniu 2T. Spawanie punktowe cykliczne. Seria powtarzanych impulsów według ustawionego czasu impulsu i czasu przerwy lub seria powtarzanych jednosekundowych cykli. Spawanie ciągłe, czyli mikrospawanie w zasadzie jest wyłączone. Przystawka do mikrospawania umożliwia bardzo precyzyjne ustawienie czasu spawania w milisekundach, jak również czasu przerwy pomiędzy punktami przy spawaniu punktowym cyklicznym. Jest to proste i zrozumiałe dla każdego. 1 milisekunda to jest 1/1000 sekundy. Doświadczenia praktyczne wykazały, że regulację należy zaczynać od 20 milisekund. Inaczej ma się sprawa, jeśli zamiast regulacji czasu spawania w punkcie zostanie wybrana regulacja częstotliwości. Częstotliwość regulowana jest w hercach. Herc zawsze odnosi się do 1 sekundy. Ustawienie 1 Hz oznacza 1 cykl na sekundę. 2 Hz to 2 cykle na sekundę i tak dalej. Ustawiając przystawkę np. na 2 Hz spowodujemy, że w ciągu 1 sekundy łuk zajarzy się i zgaśnie 2 razy. Z kolei regulując balans częstotliwości decydujemy, jak długo w trakcie tej 1 sekundy łuk ma się jarzyć, a jak długo ma być wygaszony. Balans regulowany jest w zakresie od 1 do 99%. Ustawienie balansu na 50% jest ustawieniem równowagi. Oznacza to, że czas jarzenia łuku jest równy czasowi wygaszenia łuku. Czyli mając włączone spawanie punktowe, niecykliczne, i tak możemy uzyskać serię impulsów, ale zamkniętą w czasie 1 sekundy. Z kolei włączając spawanie punktowe cykliczne, ta 1-sekundowa seria jest po prostu powielana, aż do momentu zakończenia spawania. Na panelu mamy również przycisk blokowania przystawki i przycisk zapisu ustawień. Szanowni widzowie, to wszystko, o czym powiedziałem, jest szczegółowo opisane w instrukcji obsługi. Zapraszam teraz na pokaz mikrospawania. Spawanie punktowe cykliczne.
Proszę pamiętać, jak spawarka to magnum.